Cześć, nazywam się Benedykt Madziar i na swoim kanale łączę content podróżniczy z motoryzacyjnym. Tym razem zapraszam Cię do obejrzenia 3-częściowego filmu z pięknego Porto. Bom dia to znaczy dzień dobry w języku portugalskim, bo to właśnie Portugalia jest kolejnym krajem, który odwiedziłem po Kenii, a dokładnie miasto Porto. No właśnie, ale jestem ciekaw, z czym Wam się kojarzy Portugalia, czy może ze słynnym portugalskim winem, albo może z bacalhau. Bacalhau to jest taka narodowa portugalska specjalność, jest to suszony, solony dorsz, którego Portugalczycy podobno potrafią przyrządzić na 365 różnych sposobów. Jeszcze nie próbowałem, ale spróbuję zjeść przynajmniej przyrządzonego na jeden sposób. Czy może kojarzy Wam się Portugalia z muzyką fado? Jest to gatunek muzyczny, który narodził się w Lizbonie, a dokładnie w Alfamie, czyli najstarszej dzielnicy stolicy Portugalii. Póki co wiem jedno, w Portugalii, w Porto nie jest tak ciepło jak w Kenii i musiałem nawet zarzucić kurtałę. Ale w ciągu dnia ma dojść do 25 stopni, także będzie spoko. Porto leży nad rzeką Douro, chyba tak to się poprawnie wymawia, no i oczywiście nad Oceanem Atlantyckim. Miasto liczy około 240 000 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 41 km². Porto to jest drugie największe po Lizbonie miasto w Portugalii. W Portugalii, która słynie z zabytków w stylu barokowym, natomiast to właśnie Porto jest najbardziej z nimi kojarzone. I żeby było ciekawiej, to za sprawą Włocha, dokładnie włoskiego architekta, inżyniera, czekajcie, którędy, tu są schody, to nie, Niccolò Nasoniego. Jeżeli dobrze pamiętacie, to Fort Jezus w Mombasie również zaprojektował Włoch, z tym, że tam był Giovanni Battista Cairati, a tutaj mamy Niccolò Nasoniego. I taką niewątpliwie najważniejszą i najbardziej charakterystyczną budowlą jego projektu tutaj w Porto jest kościół i wieża kleryków, do którego właśnie to kościoła i wieży się udajemy. No i jesteśmy. Kościół wraz z wieżą znajdują się w dzielnicy Baixa i stąd zaczynam zwiedzanie Porto. Okej, stąd jest super ujęcie, z tym, że słońce pada w obiektyw, no ale mam przykręcony filtr, to może nie będzie tragedii. Sama wieża, która jest również dzwonnicą, swego czasu cieszyła się, no ale niestety bardziej złą niż dobrą sławą, ponieważ byli w niej chowani przestępcy, na których wykonywano wyrok śmierci. Wieża powstała w 1763 roku, a kościół 14 lat wcześniej, w 1749 roku. No jeżeli ktoś ma dobrą kondycję, to może się wspiąć po 230 schodach tej wieży na górę i z góry podziwiać piękną panoramę Porto. I takie małe sprostowanie, ponieważ na szczyt wieży prowadzi nie 230, a 225 schodów, chociaż niektóre źródła podają, że 240. Więc niech będzie, że na szczyt wieży prowadzi około 230 schodów. Natomiast sam kościół to był pierwszy obiekt w stylu barokowym w całej Portugalii. Koszt biletu na wieżę i do Muzeum Kościoła kosztuje 10 euro dla dorosłych, 7 euro dla studentów i dla dzieci. No i kierując się na przykład na północny zachód od kościoła i wieży kleryków, to po chwili znajdziemy się na Avenida dos Aliados, a naszym oczom ukaże się, tam w tle widać, Câmara Municipal do Porto, czyli ratusz miejski z jakże wyróżniającą go, też tam trochę widać, ale zaraz podejdziemy bliżej, wieżą zegarową o wysokości 70 metrów. Avenida dos Aliados to tak w dużym skrócie aleja poświęcona aliantom z okresu I wojny światowej, natomiast sama nazwa nawiązuje do wciąż obowiązującego jeszcze angielsko-portugalskiego sojuszu z XIV wieku. W pobliżu warto odwiedzić McDonald's, ale nie taki zwykły McDonald's, bo podobno ten McDonald's jest nazywany podobno jednym z najpiękniejszych na całym świecie, a to dlatego, że mieści się w budynku, w którym niegdyś znajdowała się jedna z najbardziej szykownych restauracji tutaj w Porto, Café Imperial. Okej, dobra, powiem Wam, że w takim McDonaldzie
Z takim żyrandolem to jeszcze nie byłem. To co, kawka. I okej, o ile na górze robi to jakieś wrażenie, to jak zejdziemy na dół, to jest to dalej zwyczajny, niczym nie wyróżniający się McDonald's. Okej, moi mili, a teraz wchodzę ja na swój dworzec, czyli dworzec Świętego Benedykta. Okej, ja nie jestem święty, ale ten dworzec niewątpliwie należy do jednych z najpiękniejszych dworców kolejowych na całym świecie. Dworzec powstał w miejscu dawnego klasztoru benedyktyńskiego, natomiast to, co robi największe wrażenie, to te właśnie biało-błękitne panele azulejos, które przedstawiają najważniejsze wydarzenia z historii Portugalii. Wyobraźcie sobie, na 500 metrów kwadratowych wykorzystano aż 20 000 takich płytek. Time Out Market. Tego nie miałem w planach, ale że muszę podładować telefon, to na chwilę się tutaj zatrzymam i coś przy okazji przekąszę. Miejsce bardzo mi przypomina halę Koszyki w Warszawie. Możemy sobie zamówić tutaj różne jedzonko, do tego jakieś winko, piwko, więc całkiem spoko. No i okej, póki co wiedzie taki burgerek i fryteczki, ale później pokażę wam jeszcze taki najpopularniejszy fast food tutaj w Portugalii, czyli francuzeczkę, ale to później. Taki zestaw, burger plus frytki 13,50. No, moim zdaniem normalna cena. Kościół Świętego Ildefonsa, którego budowę ukończono w 1793 roku, to niewątpliwie kolejna z wizytówek miasta i podobnie jak mój dworzec, dworzec Świętego Benedykta, kościół jest ozdobiony panelami azulejos, z tym, że płytki położono dużo później, bo dopiero w 1932 roku i zużyto ich o połowę mniej, dokładnie 11 000 sztuk. Być w Porto i nie napić się kawy w Café Majestic to tak jak na przykład być, nie wiem, w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla. Café Majestic bez wątpienia oczaruje nas swoim urzekającym, secesyjnym wnętrzem. Kawiarnia powstała w 1921 roku i początkowo nosiła nazwę Café Elite. Natomiast po roku zmieniono nazwę właśnie na Café Majestic po to, aby podkreślić klasę, elegancję oraz luksus tego miejsca, a także prestiż jego klientów. Ja nie czuję się prestiżowym klientem, ale i tak tam wejdę i napiję się kawy. I zobaczymy, czy jest faktycznie taka dobra. No i za kawkę w Café Elite czarną, małą amerykanę zapłacimy 6 euro. Więc jeżeli mam wydać 6 euro i być prestiżowym klientem, to ja w to wchodzę. No i powiem wam, że faktycznie to miejsce robi wrażenie. Czuję się trochę jak taka podróż w czasie. Jakbym był na przykład, nie wiem, na statku Vasco da Gamy. Wszędzie jakieś słodkości. O! A to jest właśnie francuzeczka, ale na francuzeczkę przyjdzie jeszcze pora. Nie teraz, jeszcze chwila. Zobaczcie, jaka winda elegancka. Kurde, sztos. Miejsca, które mewa weszła w kadr. Miejsca, które bardzo lubię odwiedzać, to miejskie targi i rynki. I pomimo, że rzadko coś tutaj kupuję, to po prostu lubię klimat, jaki tutaj panuje.
Ciekawostką jest nazwa tego targu, Mercado Bolao. Słowo Bolao pochodzi od słowa bola, które znaczy bańka i chodziło o bańki wody, jakie się tutaj pojawiały, dlatego że targowisko wzniesiono początkowo na podmokłym gruncie, no i stąd pojawiały się te bańki. Obecnie teren jest już osuszony, baniek nie ma, ale nazwa pozostała ta sama, Mercado Bolao. No i targ Bolao to jeden z najstarszych targów tutaj w Porto. Handel zaczął się tutaj już w 1839 roku. Na targu dostaniecie wszystko, po prostu co tylko chcecie. Zioła, przyprawy, świeże owoce, świeże warzywa, nawet suszone owoce, różnego rodzaju mięsa, kiełbasy, o tutaj jakiś... Atmosfera przednia, o to chodzi. No i oczywiście na targu nie brakuje słynnych portugalskich win, ale także znajdziemy tutaj wiele różnych rodzajów oliw, także wszystko, co potrzebujecie na przykład do przyrządzenia obiadu, tutaj na targu Bolao dostaniecie. A jeżeli ktoś by potrzebował na przykład chwili kontemplacji, to drzwi do kaplicy dusz są zawsze otwarte. No i później możecie na przykład wyjść i się sfotografować na tle fasady kaplicy, która należy do najczęściej fotografowanych fasad kościelnych w Porto. I jak widzicie, tam też są położone płytki azulejos, które przedstawiają sceny z życia świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny. I tam tych płytek zużyto 15 400... Cicho. I tam, już mi jakiś przeszkodził. I tam tych płytek zużyto 15 497 sztuk. Wrócimy jutro, ponieważ chcę wam pokazać takie jedno bardzo oryginalne miejsce, z tym, że dzisiaj była tam taka kolejka, że po prostu nie chciało mi się tam stać. Ale wrócimy jutro, bo muszę wam to miejsce pokazać. No i jesteśmy, to jest to miejsce, które chciałem wam pokazać wczoraj. Specjalnie coś dla miłośników książek. Księgarnia Lello & Irmão, która jest nazywana secesyjną perłą. Księgarnia działa nieprzerwanie od momentu jej otwarcia w roku 1906. I kolejka jest tak samo długa jak wczoraj, natomiast dzisiaj mam już bilet i wejście na godzinę 9:45, także myślę, że już spokojnie mogę się w niej ustawić. No właśnie, a skąd bilet wstępu do księgarni? Ano stąd, że w pewnym momencie księgarnia zaczęła się cieszyć tak ogromnym zainteresowaniem, że nie dało rady tego ogarnąć inaczej jak właśnie poprzez wprowadzenie biletu wstępu na konkretną godzinę. Bilet kosztuje 10 euro, kupimy go na stronie internetowej księgarni. Jest on od razu w formie takiego voucheru. Jeśli kupimy książkę, to cena książki zostanie pomniejszona o te 10 euro, więc warto, jak już wejdziemy do środka, kupić też jakąś książkę. Jak przyjdziecie do księgarni z plecakiem, to musicie go właśnie tak od przodu założyć. Nie wiem, w celu bezpieczeństwa albo... I efekt wow to jest naprawdę za mało. Księgarnia wyróżnia się absolutnie, teraz użyję takiego oryginalnego słowa, fantazyjnym wnętrzem. Największe wrażenie robią właśnie te schody. I podobno w tej księgarni sprzedaje się ponad 5000 książek tygodniowo. 5000 w stacjonarnej księgarni. Chociaż wcale mnie to nie dziwi. No i wrażenie robi też ten sufit i witraż, a na nim napis Maxima Decus in Labore, a to znaczy honor w pracy. Taka ciekawostka, bo właśnie podobno tutaj pani J.K. Rowling, jak przesiadywała w tej księgarni, dokładnie w kawiarni, którą bardzo lubiła, kiedy mieszkała tutaj w Porto przez rok, to będąc w tym miejscu zainspirowała się do tego, aby właśnie napisać Harry'ego Pottera. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale podobno tak było.